Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zagramy sobie w Contra Anniversary Collection, czyli zbierankę starych części Kontry. I zagrajmy sobie pokrótce niektóre z tych części. Tu mi się włączyła automatowa Contra, czyli całkowity chyba protoplasta jakby tej serii. No co? Mogę coś zrobić? Niestety jest obraz bardzo malutki, także nie wygląda to jakoś super. Tak to wygląda. Nic szałowego. Dobra, zobaczmy sobie inną kontrę, na przykład kontrę z NES-a, czyli po prostu kontrę. Tamto miała taki mały, wąski ekranik, a zobaczymy jak będzie tutaj. No też nie jest na pełny ekran. Jest podobnie jak na przykład gry z na przykład Super Mario 64 z tej składanki Super Mario 3D All Stars, czyli są ramki na dole i na górze. Ale gra wygląda bardzo dobrze, no jak na NES-ie, Pegasusie. Można chodzić zarówno gałką analogową, jak i D-padem. Tylko że tutaj wiadomo, w Joy-Conach nie ma typowego D-pada, tylko są raczej takie 4 przyciski, więc nie jest to za wygodne. W tym wypadku lepiej jednak grać gałką. Dobra. To była kontra klasyczna. Zobaczmy na Super Contra, czyli Super C. Bo to też jest automatowa. A to jest z kolei kontra z Famicoma, czyli dokładnie ta sama gra, co przed chwilą pokazywałem, tylko że nie wersja z NES, tylko Famicoma. Super C, czyli też wersja z NES-a. Dobrze znana. Zobaczmy przez moment. Kultowe wyskakiwanie z helikopterka. I jedziemy. Te gry się nie starzeją. Można w tym grać i grać. Nawet gałką jest chyba lepiej grać niż D-padem, szczerze powiedziawszy. Bo mamy lepszą kontrolę nad właśnie obracaniem się. Możemy fajnie dookoła się rozglądać. Także jest wygodnie, bardzo wygodnie. Bardzo dobrze się gra. Tak dobrze, że zginąłem. Dobra. To była z Contra C. Idziemy dalej. Contra 3. Znana z Super Nintendo. Contra 3 Alien Force. Dobrze znana kontra z Super Nintendo. Też trudna jak to kontry. Każda jest trochę trudna. Niektóre są bardzo trudne. No ta należy raczej, bym powiedział, do tych bardzo trudnych. I zagramy sobie przez moment. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Grafika już lepsza oczywiście. Bo tu się aktywuje jakąś broń. Tu się zmienia broń. Dobra, już wiem, wszystko wiem. Tu grafika już jest sporo lepsza, ale też gra jest jakby w tym. Też z ramką dookoła, nie jest niestety
O, zginąłem. No i drugi raz zginąłem, zaraz będzie game over. Bo się nie skupiam na graniu, tylko gadam. O, dużo życia nawet miałem. No, nie aż tak dużo. Dobra, gra wygląda fajnie. To jest Contra 3. Operation C, tu już wchodzimy w tym momencie w Game Boya, klasycznego Game Boya. To nawet nie jest Game Boy Color, tylko zwykły Game Boy. Grałem w tą grę kiedyś na emulatorze. Nawet nie tyle na emulatorze, co na chyba Supercardzie na Game Boyu, czy tam na czym. No, wygląda poprawnie. Widoczność jest bardzo dobra, nawet przez kamerę, bo tutaj w sumie nie ma co ucierpieć. Jest czarno i biało i to wszystko. Ale gra jest jak najbardziej poprawna oczywiście. Tylko trzeba się skupić na graniu, a nie na gadaniu. Gra bardziej przypomina tą Super C kontrę niż tą klasyczną kontrę. Też ją przechodziłem oczywiście chyba z cofaniem czasu na DS-ie, na R4 chyba albo na Supercardzie. Także to jest też bardzo fajna kontra. Dobra, zobaczmy kolejną część. Super kontra Hard Corps to jest kontra z kolei, która ukazała się na Sega Genesis lub też Sega Mega Drive, jak kto woli. Zobaczmy, z tą chyba nigdy nie grałem. Tak mi się coś kojarzy. Zaraz zobaczymy, czy będę kojarzył, bo wydaje mi się, że nie, jak widać jest tu wprawka fabularna, czego nigdy nie było w zasadzie w kontrach. A może i grałem. Tak, grałem. Oczywiście, że grałem. Tylko tu jest dziwne, bo jak strzelam, to stoję. Nie mogę biec i strzelać. Ale rozwałka jest kozacka. Nie bardzo wiem o co. Ale przez to, że nie mogę biec i strzelać, tylko strzelam stojąc w miejscu, to łatwo się wystawić po prostu na ostrzał. Ale co tu się dzieje? Kurde, w ogóle oni przychodzą bez końca. Nie lubię takich motywów. Może dlatego stoimy w miejscu i kiedy strzelamy, bo po prostu... O, już? No to się nagrałem. Dobra. To była Contra Hard Corps. Super Protector. To jest to samo, co Contra... tak mi się wydaje, ale dobra, sprawdźmy to. Wydaje mi się, że to jest to samo, co Contra 3. Aczkolwiek zamiast żołnierzy to mamy w tej części po prostu roboty. W każdej części, która ma Probotector w nazwie, to nie biegamy żołnierzami, tylko robotami. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. No oczywiście, że tak. To jest dokładnie ta sama gra, co ta Contra 3 Alien Wars. Także nie będę tutaj tracił na nią czasu. Te Probotectory to chyba w Niemczech wychodziły, bo tam jakoś jest tak, że te gry były zbyt brutalne, że się zabija ludzi, bo to wiecie, po II wojnie światowej Niemcy to się zrobili tacy dość restrykcyjni, dają zieloną krew w grach i w ogóle. I dlatego chyba w tych kontrach właśnie są roboty, a nie żołnierze. Aha, czyli to jest ta kontra z kolei przepraszam, z Segi Genesis, tylko że z robotami. Także nie będę... Bonus book, czyli tutaj możemy oglądać jakieś obrazki i japońskie wersje wszystkich kontr. Także to są wszystkie gry, czy pokazałem wszystkie? No wiadomo, nie pokazuję tych duplikatów, bo to jest dokładnie to samo. Jeszcze nie pokazałem tylko tej super kontry z automatów, więc na sam koniec pokażę ją przez moment na easy. Może, żeby nie było za trudno.
Tak śmiesznie tutaj pokazane, tak jakby się ładowało rzeczywiście z jakiegoś archaicznego automatu. No dawaj. Czy ja już... Tak, no faktycznie, no jak Super C. Niedużo widać, ale wygląda jakoś tak nie za ładnie. Szkoda, że ekran jest taki malutki. Tak to grafika jest spoko. Tylko, że właśnie ten niestety format ekranu jest taki, no, że nie gra się za wygodnie. Do tej gry to powinno się konsole brać pionowo. To powinno być tak zrobione, że bierzesz pionowo, odpinasz joycony i wtedy grasz. To by było dobre, to by wtedy miało to jakiś sens, a tak to tak nie za bardzo. Zobaczmy, co to jest ten bonus book, co tutaj możemy oglądać. History of Contra. Aha, czyli to jest jakby książka. Są controlsy same. Myślałem, że to będą jakieś, nie wiem, artworki czy coś takiego. No dobra. Pokazałem chyba wszystko. Tutaj jeszcze włączę na chwilę tą klasyczną kontrę z Famicoma. Jak widać, dodane ma tła fajne. Teraz widać, jaka ta ramka jest, że nie jest na całą szerokość. Ale tutaj jest, to się różni ta kontra od tej z NES-a, że ma dodane jakby cutscenki, o właśnie. Na NES-ie tego nie ma. No i ma dodaną mapkę przed misjami. To pamiętam właśnie też z Pegasusa, chyba miałem właśnie też, znaczy tam, ja nie miałem kontry, ale ktoś tam, u kogo grałem, chyba właśnie miał tą wersję. Także oczywiście klasyczna kontra najlepsza. A wy którą kontrę lubicie najbardziej? Dzięki za uwagę i cześć.